Siemano wszystkim. W ostatnim odcinku upalaliśmy korwetę. Chyba też trzeba będzie musiał ktoś nas wyciągnąć. I jak widać jest ładnie przykryta do snu, a opony są łyse. Czyli nic z nią nie robiliśmy. Dzisiaj jest dzień, kiedy trzeba przyjechać i, że tak powiem, ocenić, co wyszło podczas tej naszej pięknej pierwszej wyprawy. I sami wspólnie ocenimy, ile rzeczy jest do poprawki, które wyszły po pierwszych jazdach. Oczywiście tak słowem wstępu, auto podawało i jeździło od samego początku do samego końca. Nic się nie rozpieprzyło. Wracaliśmy na lawecie tylko i wyłącznie dlatego, że tak jest łatwiej. Ale przemieszczała się o własnych siłach i jest zajebiście, nie? Tak więc chyba zacznijmy od tych najprostszych rzeczy, które wyszły, o których byliśmy świadomi, ale dotarło do nas to, jak bardzo mocno są potrzebne. Ciągle macie taki rzut na fotele sportowe, kubełkowe. Gówno, okazuje się, że to w ogóle nie ma trzymania bocznego i jeżeli stawia się auto bokiem, no to lata się po wnętrzu przeokrutnie mocno. Lata się bez żadnego zatrzymania, bez żadnych oporów. No tragedia ogólnie, więc kubły muszą wlecieć naprawdę bardzo szybko. To oczywiście jest do poprawki, jak już mówiliśmy wcześniej, ale że tak powiem, są ważniejsze rzeczy do roboty. Okazało się, że ta prowizorka trzyma całkiem dobrze i w związku z tym zapewne jeszcze chwilkę z nami pojeździ, chociaż chciałbym to poprawić i zamontować na porządnie. Drugą rzeczą to mieliśmy taki problem, którego się spodziewaliśmy, byliśmy w pełni świadomi, że to wystąpi, czyli brak trzymania przodu. Może nie było to jakieś drastyczne, aczkolwiek dało się wyczuć, że przód delikatnie wyjeżdżał. I tutaj całkiem pozytywne zaskoczenie, bo pomimo tego, że to są opony drogowe, widać, że się rolowały, ale i tak nie zapewniały wystarczającego trzymania, to te nietrzymania przodu były bardzo łatwo i stabilnie wyczuwalne. Fajnie można było latać w poślizgu, pomimo tego, że nie było to trzymanie i prowadzenie, którego można by oczekiwać. Więc oponki z przodu wymienimy. Wpadną tutaj najprawdopodobniej federale, bo są po prostu sprawdzone. I to są dwie najbardziej banalne rzeczy, które wyszły. Teraz przejdziemy do takich bardziej, nazwijmy to, poważnych rzeczy. Po pierwsze, nasz wskaźnik paliwa zupełnie nie działa. Nie chce się podnieść. W związku z tym trzeba będzie trochę powalczyć. Jak widzieliście, sama wskazówka działa, więc najprawdopodobniej jest tylko walnięty jeden z dwóch sensorów, co przy seryjnym zbiorniku jest nieco uporczywe, no bo w przeciwieństwie do tego, jak jest w BM-kach, że wszystko jest wrzucane z góry zbiornika, tutaj wszystko jest dostępne z dołu zbiornika, więc trzeba odpompować całe paliwo. Druga rzecz, która może być nieco niepokojąca, jest wskaźnik ciśnienia oleju. Jak widać, fura jest zgaszona, a on pokazuje bardzo duże ciśnienie oleju. Takie ciśnienie oleju nie powinno być. Najważniejsze, że nie ma problemu z brakiem ciśnienia oleju. Najprawdopodobniej to też jest po prostu sensor, który jest znany z tego w LS-ach, że lubi przestać działać i wtedy właśnie pokazuje zawyżone wartości. Tak naprawdę w całym pierwszym wyjeździe chodziło nam o przetestowanie dwóch rzeczy, czyli silnika i całego napędu oraz zawieszenia ze skrętem. Więc cóż, chyba zajrzyjmy pod maskę i zobaczmy, co tam się dzieje. Wiem, trzeba to umyć, ale przynajmniej teraz wiemy, że ten silnik podaje. Jest kilka rzeczy do ogarnięcia. Po pierwsze, czujnik ciśnienia oleju. Po drugie, poziom paliwa, który by się przydał. I po trzecie, przy upalaniu w słońcu, bo było naprawdę gorąco, zauważyliśmy, że po kilku kółkach na odciętej trójce zdarza się, że temperatura idzie w górę. Jest ku temu kilka powodów. Przede wszystkim nie wiemy zupełnie, co tam jest, więc trzeba zmienić płyn na coś porządnego, dobrze odprowadzającego temperaturę i nie dochodzącego do wrzenia tak łatwo. Druga sprawa jest taka, że ewidentnie potrzeba
włączania wentylatorów ręcznego, bo w chwili obecnej nawet tego nie mamy. No i cóż, tak naprawdę z rzeczy do poprawki to wszystko. Jak widać są to dość banalne rzeczy, bo nie są to duże problemy. Nie ma żadnych dziwnych symptomów od silnika, nic nie stuka, nic nie puka. Amerykanie spłakał jak sprzedawał. Jeżeli ktoś miał wątpliwości co do napędu, no to nasz patent zadziałał. Cały dzień na Toruniu przelatane, 2, 3 różne opony były tak naprawdę i fajnie to podaje, nie ma żadnego problemu. Za to z kołami wystąpił taki mały problem, który musimy poprawić. Nie zgadza się otwór centrujący, czyli krótko powiedziawszy są trochę luzy. A co za tym idzie? Nie zawsze ta felga jest zamontowana tak, aby była wycentrowana i w związku z tym czasami pojawiały się różnego rodzaju wibracje, więc wiemy, że na pewno trzeba się tym zainteresować. Skoro już tutaj jesteśmy, to też ciekawostką jest to, że były niejako obawy, jak będzie się to wszystko zachowywać przy spasach. Pomimo takiej dość nikłej przestrzeni tutaj, jest miejsce dla nich do pracy zawieszenia. Uważni może i nawet zobaczyli to na filmach z przejazdów, jak te tylne koło pracuje. I tym samym poprzez silnik, napęd przeszliśmy płynnie do zawieszenia, a od zawieszenia już tak blisko do naszego wspaniałego skrętu. No i tak, pierwsze spostrzeżenie już widzieliście w poprzednim filmie na torze. Auto się prowadzi ładnie, fajnie odkręca kierę, nic się nie blokuje na full locku. 4. bieg i już full lock. Więc no, jesteśmy zadowoleni jak najbardziej. Aczkolwiek nie powiem, że nie mieliśmy tutaj małego zaskoczenia. Ale żeby pokazać wam o co chodzi, ściągamy kółko i zaraz wam pokażemy chyba największą ciekawostkę z tego wyjazdu. I cyk, koła nie ma. Tak jak widać, tu jest koło, tu jest zawias. W końcu tarcze nie są pokryte rudą, więc wyglądają troszkę lepiej. Ale, jakby się przyjrzeć tutaj, to mamy taką oto niespodziankę. Okazało się, że nasz skręt działa aż za dobrze. I na tym ET, no niestety, wpierdziela wahacze. I teraz tak naprawdę trzeba ogarnąć, na ile odsadzić felgi, żeby nie było tego problemu. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, lepiej jak skrętu jest za dużo, niż za mało. Kobyłka pod wahaczem. I taki prosty test, o którym można było pomyśleć dużo wcześniej, już pokazuję. No ale trzeba odsadzić te felgi. O ile? To musimy się jeszcze przekonać. Więc chciałem zobaczyć, jakie te mają felgi, które wylądowały na końcu, na przodzie, na których auto nie za bardzo chciało już współpracować. I teraz już wiem dlaczego. Bo to są felgi, które tarły najmocniej i przy których prawdopodobnie przód mi się już zaczynał blokować. Co do uszkodzeń, jeszcze taki mały gratis, bo z tego co widzieliście, zaliczyliśmy małe agro i trzeba było ją szarpać na siłę, bo sama nie wyjechała. No i w związku z tym mamy jakieś pierwsze uszkodzenia laminatów. Tym oto prostym sposobem wyliczyliśmy wszystkie rzeczy, które są spieprzone w naszej korwecie. Więc wystarczy, że poprawimy czujnik poziomu paliwa, czujnik oleju, płyn chłodzący, włączanie wiatraków, pierścienie centrujące, z przodu dystanse, fotele kubełkowe. No i można sobie latać dalej, nie ma problemu. Więc cóż, jesteśmy w garażu, będziemy działać dalej. Trzeba to wszystko wyprostować, aby było elegancko. A tymczasem zapraszam, subskrybujcie. O, tutaj. I do następnego. Cześć.